17 maja 1965 roku. Zapięta na przysłowiowy ostatni guzik ekipa Aeroklubu Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej rusza w drogę do Anglii na 10. szybowcowe Mistrzostwa Świata. Na rynku w Lesznie serdeczne pożegnanie. Transparenty, kwiaty i płynące z gorących serc młodzieży najlepsze lotnicze życzenia znakomicie umacniają optymistyczne nastroje wśród członków ekipy. Jeszcze jeden uścisk dłoni, jeszcze jeden ciepły uśmiech pożegnalny i na trasę. Przez 5 krajów, przez 10 granic państwowych wiedzie droga do odległego o 2000 km celu podróży South Sermey. Na lotnisku tej właśnie nazwy, położonym w południowo-zachodniej Anglii, najlepsi szybownicy świata postanowili tym razem zmierzyć swoje siły. Na razie jednak ostremu sprawdzianowi sił poddani są przede wszystkim kierowcy ekipy i ich starannie przygotowane do drogi samochody. Próba wypada na ogół pomyślnie. W coraz to większym ruchu na szosach nasze poczciwe nysy radzą sobie wcale dobrze. Dokładnie w przewidzianym terminie kolumna transportowa ekipy osiąga francuski port Calais. Tu następuje przejściowa zmiana środka lokomocji. Do skoku przez kanał La Manche trzeba się zaladować na statek. Miejsca na promie zarezerwowane, więc przeprawa odbywa się sprawnie. Całą parą naprzód. Na pokładzie wprawdzie trochę chłodno i może nazbyt przewiewnie, ale 1,5 godziny marynistycznych doznań mija nadspodziewanie szybko. Widać już białe skały angielskiego wybrzeża w Dover. Manewrowanie i przybicie statku do mola przebiega nad podziw płynnie, bez jakiegokolwiek wstrząsu czy drgnienia. I znów na toczących się kołach, ale już nie na długo. Pierwsze emocje lewostronnego ruchu są zarazem ostatnimi kilometrami trasy. Po 5 dniach podróży jesteśmy wreszcie na miejscu. Otwarcia mistrzostw dokonał minister brytyjskiego lotnictwa, witając kolejno ekipy narodowe. Oto Polacy. Obok ekipa czechosłowacka. Francuzi. Norwegowie. Groźni rywale z NRF. Jugosłowianie. Ekipa Związku Radzieckiego. Dotychczasowi mistrzowie świata Heinz Huth NRF i Edward Makula Polska przekazują kierownictwu zawodów insygnia swych tytułów, po czym flaga FAI na maszt. Z kolei coś dla ucha i oka. Kunsztowny, bezbłędny choreograficznie balet wojskowej orkiestry, a następnie lotnicze ewolucje powietrzne mogły zadowolić najwybredniejszego widza. Zwłaszcza brawurowy i pełen harmonii pokaz akrobacji zespołowej na samolotach odrzutowych zyskał sobie zasłużony aplauz. A na ziemi
Parada zawodniczego sprzętu przywiezionego troskliwie z najrozmaitszych stron świata. Ileż z nim związanych nadziei zarówno pilotów, jak i konstruktorów. Czy nasze foki okażą się godne tej doborowej stawki? Szczególnie w czasie montowania i sprawdzania szybowców różnorodność ich typów, a także konstrukcji budziła zrozumiałe zainteresowanie nie tylko wśród fachowców. Zespół techniczny polskiej ekipy zdobył powszechne uznanie swoją pracowitością i sprawnością działania w każdej sytuacji. Nie szczędzili mu pochwał licznie odwiedzający lotnisko w toku mistrzostw goście. Jedynie pogoda, prezentując się nazbyt często w całej swej angielskiej krasie, nie stwarzała podstaw do zachwytów. W dniach wolnych od jej kaprysów mistrzostwa biegły jednak swoim normalnym trybem. Sędziowie mieli pełne ręce roboty. Przez 2 tygodnie 86 najlepszych pilotów reprezentujących 28 krajów wiodło zacięty bój o światowy prymat. Ich walka w angielskich warunkach meteorologicznych była trudna co się zowie. Słabe wznoszenia termiczne, częste zamglenia utrudniające nawigację, a nade wszystko zmienność aury na brytyjskiej wyspie stawiały zawodnikom najwyższe wymagania. Zarówno nasze foki, jak i piloci wychodzili z tych pułapek przeważnie obronną ręką. To też w sztabie polskiej ekipy panował nastrój umiarkowanego optymizmu, chociaż jednocześnie bardzo skupionej uwagi. Służba operacyjna mistrzostw tętniła natomiast ruchem gorączkowej pracy. Telefony dzwonią bez przerwy. Mnożą się meldunki o przygodnych lądowaniach na trasie. Nie pomogą niestety najwyższe umiejętności, gdy w powietrzu zabraknie oparcia dla skrzydeł. Oto właśnie jedno z lądowań w terenie. Deszcz nie pozwolił Frankowi Kempce dolecieć tym razem do celu. Lecz pomimo pecha odległość przelotu okazuje się wcale nie najgorsza. Nie ma specjalnych powodów do zmartwień. Tym bardziej, że przywiedziona drogą radiową ekipa pomocnicza też jest już na miejscu. Sprawność demontażu i załadunku szybowca na wóz transportowy doprowadzona jest w naszej ekipie technicznej do perfekcji. Teraz kilka godzin jazdy powrotnej i Kempka będzie mógł wypocząć po trudach konkurencji. Tymczasem na giełdzie wzrasta atmosfera napięcia ostatnich godzin zawodów. Kto zwycięży po 6 konkurencjach? Kto będzie pierwszym w końcowej klasyfikacji? W klasie standard już wiemy. François Henry, Francja. Na drugim miejscu Szwajcar Markus Ricci, na trzecim Franciszek Kempka, Polska. Jako debiutant w Mistrzostwach Świata otrzymuje specjalne gratulacje i wyróżnienia za świetny wynik. W klasie otwartej jeszcze większy sukces. Tytuł Mistrza Świata zdobył nasz drugi debiutant na forum międzynarodowym Jan Wróblewski. Niebywałe osiągnięcie, wyczyn na miarę sensacji. Zwycięstwo w klasie otwartej na standardowym szybowcu Foka. Tego jeszcze nikt nie dokazał. W pokonanym polu na miejscach drugim i trzecim znaleźli się Rolf Spenich i Rolf Kuntz, obaj z NRF. Tuż za nimi na czwartym miejscu dotychczasowy mistrz świata Edward Makula, Polska. Również czwarte miejsce, ale w klasie standard wywalczył tym razem Jerzy Popiel, Polska. Kolejne Mistrzostwa Świata zakończone. Zakończone kolejnym ogromnym sukcesem szybownictwa polskiego. Mamy z czego się cieszyć. W kraju już na granicy owacyjne powitanie. Przedstawiciele Aeroklubu Ziemi Lubuskiej i młodzieży z lotniczych drużyn harcerskich sprawili powracającej ekipie miłą niespodziankę.
Harcerska młodzież żądna jest natychmiastowej, bezpośredniej relacji od triumfatorów z South Sermey. Każde ich słowo, każdy podpis w pamiątkowej księdze ma tu wagę złota, a radość ze zwycięstwa wyrażana jest spontanicznie. No, takich lotów Wróblewski jeszcze nie wykonywał. W Lesznie, niezawodne w swych sympatiach dla szybownictwa społeczeństwo, przywitało ekipę równie gorąco jak przedtem żegnało w dniu wyjazdu do Anglii. Słowa uznania ze strony przedstawicieli władz miasta, a potem kwiaty, kwiaty i mnóstwo indywidualnych gratulacji. A w Warszawie przewodniczący Głównego Komitetu Kultury Fizycznej i Turystyki Włodzimierz Reczek udekorował zwycięzców medalami za wybitne osiągnięcia sportowe. Prezes Aeroklubu PRL Stefan Antosiewicz podziękował gospodarzowi za miłe przyjęcie ekipy. Następnego dnia zaszczytna wizyta u ministra obrony narodowej marszałka Polski Mariana Spychalskiego, wielkiego protektora i przyjaciela naszego szybownictwa. Wyróżnieni członkowie zespołu otrzymali z rąk ministra adresy gratulacyjne i upominki. Ze szczerą dumą mogliśmy zameldować, że polskie skrzydła nad Anglią były znów najlepsze.